Witajcie. Tym razem będzie film o smarach, które używam od dawna do smarowania potencjometrów. Całą wiedzę, którą tu przekażę, opieram na swoich wieloletnich doświadczeniach. Smary ponumerowałem od 1 do 6. Tak w zasadzie mam ich 7, ale jeden jest tutaj bardzo nieistotnym elementem. Smar numer 1 jest to smar dość nietypowy i dość specjalistyczny do ścieżek oporowych. Zmniejsza szumy elektryczne ścieżki oporowej. Specyfikacja bardzo zbliżona do smarów stosowanych do poprawy kontaktu w stykach elektrycznych, ale jednak ma zupełnie inną lepkość. Smar numer 2 jest to bardzo gęsty smar teflonowy do potencjometrów przede wszystkim obrotowych, gdzie korpus i oś wykonane są z bardzo miękkiego stopu aluminium. Dzięki temu teflon zapobiega zacieraniu się osi. Wersja numer 3 jest to smar, który możemy stosować do aplikacji pomiędzy materiał plastik lub plastik-metal. Bardzo również gęsty, o bardzo wysokiej lepkości. Można go stosować także w przypadku, jeżeli korpus potencjometru jest wykonany na przykład z aluminium, a oś wykonana z mosiądzu. Też możemy ten smar użyć, nie ma wtedy konieczności stosowania smaru teflonowego. Kolejny, 4. Jest to najbardziej gęsty smar, jakim w ogóle dysponuję. Tu możemy taki zrobić test za chwilę. I to jest do aplikacji metal-metal, plastik-plastik, plastik-metal. Nie ma tu większego znaczenia. 5. Smar do poprawy kontaktu elektrycznego elementów metalowych, czyli na przykład bieżnia w potencjometrze obrotowym i styk do tej bieżni, który przylega. Możemy posmarować tym właśnie specyfikiem. I tu jest kolejny 6. To jest smar o właściwościach zbliżonych do numeru 3, ale o ponad 3-krotnie mniejszej lepkości i jego stosuję do potencjometrów suwakowych. Teraz taki krótki test lepkości. Pominę oczywiście te dwa w tym teście lepkości. Ciężko będzie mi to pokazać, ale spróbujmy. Ciągnie się dość ciekawie. Troszkę zrobię zbliżenie. Dosyć lepki. I to jest smar teflonowy. Tu mamy kolejny. Też jest dość lepki. Ma trochę inną konsystencję i konstrukcję niż ten z teflonem, ale również bardzo taki, powiedziałbym, ciągnący. O. I tak jak go zostawimy w ten sposób wystającego, tak on za tydzień, 2, 3 miesiące on w tej pozycji już zostanie całkowicie. Teraz biorąc w ten sposób, to odpadnie pudełko po jakimś czasie. I tu jest ten najbardziej gęsty. To wszystko po kolei zaraz wytłumaczę, jakie stosować, jaka jest technika ich nakładania i tak dalej. I tu jest ten najbardziej gęsty. Wstawiamy wkrętak i tu praktycznie szansa na to, że nam to odleci za najbliższe 10 minut jest zerowa. Zobaczcie, to jest dopiero gęsty produkt. Ta 4. Jeżeli mamy potencjometry, które są obsługiwane dużą gałką powyżej 30-40 mm, można go użyć, ale inaczej to jest go nawet ciężko wyjąć z tego opakowania. Rozciągliwość jego jest gigantyczna. Ciągnie się jak budapryn. O. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co najmniej na 5 cm można go rozciągnąć i się nie rozrywa. Ciężko go nawet wytrzeć. Tu mamy kolejny do styków. To jest co innego i to jest co innego. Tu są smary od 3 producentów. I ostatni, ten
który nadaje się bardzo fajnie do potencjometrów suwakowych. On jest dość taki, no powiedziałbym, że to jest taka żelatynka, galaretka. Też jest dość lepki, ale oczywiście nie tak jak smar numer 4. Jego możemy stosować z powodzeniem do potencjometrów suwakowych. Efekt jest taki, że potencjometr pracuje bardzo miękko, ale przy szybkim przesuwaniu potencjometru nie ma możliwości zerwania tego smaru, czyli zerwania kontaktu smaru z elementem przesuwnym. Zacznę teraz od potencjometru suwakowego. Tu mamy potencjometr suwakowy. Alpsa jakiś rozmontowałem. Jest on dosyć zanieczyszczony i nie był wcześniej przez nikogo pryskany, ale ścieżki oporowe były fabrycznie czymś smarowane. Teraz można te ścieżki oporowe przetrzeć. Ja to mogę zrobić na przykład acetonem, czy jakimś innym rozpuszczalnikiem, czy benzyną ekstrakcyjną. To już od Was zależy, czym czyścicie różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jest dość mocno zabrudzony. Zanim zaczniemy jakiekolwiek smary gdziekolwiek stosować, trzeba wszystko dokładnie oczyścić z pozostałości starego smaru lub oczywiście brudu też. To już jest w miarę wyczyszczone, jednak dalej nie spełnia moich wymagań, więc jeszcze podejmę tu próbę czyszczenia troszkę inną metodą. Natomiast tu oczywiście mamy styki, które są bardzo zanieczyszczone. Robię zbliżenie. Tu są te styki, one są bardzo, bardzo brudne. Zgromadziły się na nich śmieci plus brud ze zniszczonej ścieżki oporowej, takiej troszkę lekko podtartej. Wiadomo, że taki potencjometr po czyszczeniu czy tak zwanej regeneracji nie będzie miał już idealnych parametrów jak oryginał, bo jednak trochę tego grafitu zawsze się wyciera podczas pracy takiego ślizgu po ścieżce oporowej. Powoduje to jakiś tam szum, niekontakt i w tym celu należy zastosować lub nie należy. Zdania są podzielone. Część osób uważa, że potencjometry powinny pracować na sucho, część nie. Natomiast jeżeli mamy potencjometry takie właśnie już zużyte, stare, to jednak wypadałoby je nasmarować. Oczywiście też musimy wyczyścić z pozostałości starego smaru elementy wewnętrzne. Metoda dowolna. Jakiś rozpuszczalnik, wacik, szmatka, już nie ma to większego znaczenia. I tutaj jest ten istotny element, czyli taki ślizg pośredni, gdzie będzie kontakt smaru między materiałem metal i plastik. To też trzeba przede wszystkim dokładnie wyczyścić. W tym typie potencjometru nie mamy typowego kontaktu jak w przypadku potencjometrów obrotowych, gdzie pracuje ślizg metalowy z metalową bieżnią, więc wtedy nie będziemy stosowali smaru numer 5. Smarowanie po wymyciu. Ścieżki mamy już tutaj, jak widzicie, bardzo ładnie wyczyszczone. Wszystko jest bez kurzu, brudu, pozostałości starych rzeczy. Teraz nakładamy na tą warstwę ścieżek oporowych i na te elementy posrebrzane tego smaru numer 1. Możemy to zrobić przy pomocy wacika lub przy pomocy jakiegoś pędzelka. Jedna uwaga, ilość tego środka smarującego ma być bardzo, bardzo mała. Nie pakujemy tutaj dużych ilości. Chodzi tylko i wyłącznie o tak zwane zwilżenie ścieżki jednej, drugiej, oporowej i kontaktowej, żeby tego smaru prawie nie było. Ale ma być taka warstwa, taki cienki film, którym jest to wszystko pokryte. O. Można to sobie pomóc tutaj palcem rozsmarować. Gotowe.
Mamy przygotowaną ścieżkę oporową. No i teraz nakładanie smaru do hamowania. Tu jeszcze przed montażem oczywiście warto w takim potencjometrze wyprostować te blaszki. Ułatwi to później montaż, czyli zaginanie ich, jak są proste. Tutaj już sobie tak łatwo nie nałożymy pędzelkiem czy wacikiem tego produktu numer 6, ponieważ są dosyć gęsty. Więc warto tak nabrać trochę na wkrętak. Też dużych ilości proponuję nie pchać, nie smarować tego w dużych ilościach, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Nałożymy w jednym czy drugim miejscu i tak podczas przesuwania ten smar zostanie rozprowadzony przez element ślizgowy, ten plastikowy. Także tutaj można w miarę też oszczędnie go użyć. Praktycznie dużo tego nie wyjdzie. No i cóż, i można przystąpić do składania. Lekko rozsmarować. O. I już się bardzo ładnie rozłożył. Taki zrobił się cieniutki film tego smaru spowalniającego. I potencjometr chodzi niesamowicie płynnie. Nic tutaj nie ma możliwości zerwania tego kontaktu nawet przy szybkim ruchu. Cały czas będzie hamowanie. No i teraz trzeba jeszcze tylko zamknąć pokrywkę. I możemy przyjąć, że potencjometr jest gotowy. Dość sporo siły trzeba użyć, żeby nim przesuwać, ale nie zrywa się to. Jest bardzo płynnie wszystko przesuwane z takim fajnym, wyczuwalnym oporem. Czyli do potencjometrów suwakowych stosujemy tak, 1 i 6. Nie możemy zastosować smaru numer 2, 3 lub 4. Są to smary o tak dużej lepkości, że praktycznie przy użyciu tych 3 smarów nie jesteśmy w stanie tego potencjometru przesunąć. Jeżeli przesuniemy, to będzie trzeba użyć bardzo dużej siły i ten kontakt smaru zostanie zerwany i potencjometr nam poleci z dużą siłą. Czyli mamy tu naprawiony, zregenerowany potencjometr suwakowy. Teraz możemy już odłożyć smar numer 6, ponieważ do potencjometrów obrotowych 6 będzie kompletnie bezużyteczna. Jak wykonać prawidłowe nasmarowanie osi w potencjometrze obrotowym? Oczywiście na początek to samo co poprzednio. W przypadku potencjometrów suwakowych należy całkowicie odtłuścić pozostałości starego smaru, czyli usunąć go i odtłuścić. Oś, jak również wnętrze tulejki, w której ta oś pracuje. Coś musi tu wacik. Jeżeli już takie wnętrze tulejki będzie odtłuszczone, to teraz musimy zastosować odpowiedni produkt do smarowania. W przypadku bardzo miękkich materiałów, czyli to jest bardzo miękkie aluminium, na przykład PA38, i tu jest również bardzo miękkie aluminium, ale mamy tu drobne, małe różnice pomiędzy tym typem osi a tym typem osi. Tu po wyjęciu oś jest całkowicie idealnie gładka po całości. Zrobię zbliżenie, zobaczycie, na czym to polega. Tu mamy oś, która jest jednolita. Czyli po nasmarowaniu cała ta powierzchnia tej osi jest smarowana. W przypadku tej drugiej osi jest ona przetoczona. Tu mamy cienko i praktycznie tylko 3-4 mm jest tej powierzchni, gdzie będzie ten smar hamujący tak naprawdę pracował. Tu już raczej nie. Można to nawet stwierdzić w taki sposób. Zakładamy, jest
luz. Zakładamy tu, już ten luz jest inny. Jest około 1, może 0,2 mm przewężenie. I tu możemy zastosować dwa różne specyfiki do smarowania, w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać opór obrotowy. Możemy użyć smaru numer 2 i to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie w przypadku tej powierzchni całej. Czyli bierzemy smar numer 2 z teflonem, nakładamy tego smaru numer 2 z teflonem. Niewielkie ilości, to naprawdę są bardzo minimalne ilości. Tutaj jest może ze 2-3 luzu w tym jakby mocowaniu tego potencjometru, więc tego smaru dużo nie trzeba. Następnie nakładamy również tego smaru do wnętrza tulejki. No, dość gęsty, trzeba przytrzymać pudełeczko, bo się wszystko lepi. I wkręcamy na miejsce. Już mamy wszystko gotowe. Bardzo duży opór obrotowy. Jest super. Ten smar w tym przypadku w zupełności wystarcza. Przede wszystkim jest z teflonem, więc ta ośka nam się nigdy nie zatrze. I to praktycznie wystarczy, dlatego że mamy bardzo dużą powierzchnię tarcia. W przypadku tego rozwiązania, gdzie powierzchnia tarcia wynosi tutaj chyba 4 mm, możemy zastosować smar z teflonem, ale ten opór obrotowy będzie bardzo mały. Więc tu bym proponował użyć smaru numer 4. Jego można zastosować do miękkich materiałów, dlatego że to jest całkowicie inny skład chemiczny niż te dwa. Ale jest on bardzo gęsty. Jak kit samochodowy bym powiedział, albo jakieś coś innego. No jest to też upierdliwe. Też stosujemy go bardzo nieduże ilości. Naprawdę nieduże ilości. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo duży opór obrotowy, w przypadku jeżeli mamy taką właśnie oś przetoczoną, zwężoną, to możemy nawet pozwolić sobie i nakłaść go dość dużo do wnętrza, ale no powiem, że nie ma takiej potrzeby, bo ten opór będzie oporowy bardzo duży i tak przy tak małej ilości tego smaru. No i do tulejki jeszcze. No, widzicie, to tak się trzyma. Jest taki gęsty, no normalnie jak klej. Nie chce odpaść od śrubokręta. I analogicznie jak w poprzednim przypadku wkręcamy, żeby się ten smar dobrze rozłożył i mamy, powiem, że mamy dużo większy opór obrotowy w tej chwili niż w przypadku tego potencjometru. Także można stosować ten produkt, ten lub ten, czyli 2, 3, 4. I teraz kto co zastosuje, zależy praktycznie tylko od tego, jaką chcemy uzyskać wartość tego hamowania. Tego polecam do potencjometrów, gdzie mamy plastik z metalem, plastik z plastikiem, lub jest to wykonanie tego typu, gdzie tu mamy jakiś stop z twardszych materiałów, a tu mamy miękki stop z aluminium i wtedy możemy użyć produktu numer 3. Dalsza część, którą trzeba wykonać w takim potencjometrze, to analogicznie jak w poprzednim suwakowym, ścieżkę oporową smarujemy jedynką. Ja tu już nie będę się bawił ze składaniem tych potencjometrów, tylko tak dla przykładu, czyli ścieżkę oporową smarujemy bardzo małą ilością numeru 1. To nie było czyszczone, więc jest brudne, jak widać, tylko dla przykładu przygotowałem ten potencjometr. Natomiast ślizg, który pracuje, ma kontakt metal, możemy posmarować też niewielką ilością piątki. To są zupełnie inne smary.
Mają zbliżone właściwości, ale mają inną gęstość i inną lepkość. I praktycznie można taki potencjometr składać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o smary do potencjometrów. Tak bardzo w skrócie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Natomiast dobór tych środków, tych smarów spowalniających zależy po prostu przede wszystkim od Was. Jedną trzeba tu zachować podstawową zależność, że smar teflonowy używamy do dwóch miękkich materiałów. Jeżeli oś jest zrobiona z innego materiału i korpus innego, możemy stosować pozostałe, na przykład te dwa. Taki jeden pojemniczek zawiera 1 gram smaru. Jeśli chodzi o smary spowalniające, to taką ilością smaru, czyli 1 gramem, można nasmarować kilkadziesiąt potencjometrów obrotowych. Jeśli chodzi o potencjometry suwakowe, zdecydowanie więcej tego smaru wchodzi na jedną sztukę, więc ta ilość zmniejszy się co najmniej albo nawet i trzykrotnie. Pudełeczka są oklejone naklejkami z numerami z dwóch stron, tak żeby było wiadomo, co jest co, żeby się nie pomylić. Do tych smaru przygotuję również instrukcję obsługi, jak stosować i do czego one służą. To, co Wam tutaj przekazałem, opieram tylko i wyłącznie na bazie swojego doświadczenia, ponieważ tych smarów używam od dawna. Natomiast to, jaki smar zastosować spowalniający do jakiego potencjometru, w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać opór obrotowy, to już zależy tylko i wyłącznie od Waszych wymagań. Smar numer 6 można również zastosować w niektórych przypadkach do siłownika, który reguluje szybkość opadania lub podnoszenia ramienia gramofonu, ale to też trzeba dobrać według własnych potrzeb. Na pewno 2, 3 i 4 się kompletnie do tego celu nie będą nadawały. Wiele osób stosuje oleje silikonowe i smary silikonowe. Smary silikonowe mają bardzo dużą gęstość, ale nie mają lepkości. I tu taki przykład. Tu jest pojemniczek oleju silikonowego 1 000 000 CPS. Jest on oczywiście gęsty, prawda? Nie wyleci nam z tego słoiczka. Teraz spróbujemy zobaczyć, jaką on ma lepkość. Lepkość żadna, zobaczcie. Wkładam wkrętak. Wkrętak się w ogóle nie przylepia. W ogóle. Palec. No coś tam się przylepia, ale dopiero jak bardzo mocno wcisnę. Natomiast nic się nie rozciąga. Nic się z tym smarem nie dzieje. On nie ma lepkości. On ma właściwości jakieś tam gęste, ale nie ma właściwości lepkich. A lepkość w przypadku tych produktów jest najważniejszym parametrem. Tu jest inny olej silikonowy, 200 000 CPS. 200 000 CPS. No mamy już jakąś lepkość. Teoretycznie może być. Ale w przypadku zastosowania tego oleju silikonowego, dalej jest to olej, jak widać, nie jest to ciało stałe. Druga rzecz, dalej nie ma właściwości smarujących. Na tym polega różnica pomiędzy tym, co tutaj Wam proponuję, a produktami silikonowymi. Te smary nie zawierają silikonu. Dziękuję.